Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage w nowej wersji wyposażenia Black Edition. Hybryda w kolorze Magma Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage. Hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy dla wersji przednionapędowej. Wersja Black Edition w kolorze Magma Red. Cena 180 200 zł brutto. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli m.in. rabat lojalnościowy niedawno wprowadzony, a to aż kilkanaście procent rabatu od ceny cennikowej na Kia Sportage. Jeśli chodzi o Black Edition, to przede wszystkim pakiet stylistyczny dedykowany tejże wersji. Czarne felgi, 18 cali. Czarny grill z satynową listwą u góry, czyli tutaj. Czarne logo. Zderzak. Tutaj mamy matowy plastik, a tutaj wysoki połysk. Jeśli chodzi o profil, dokładnie tak samo. Błotnik, próg, matowy plastik plus listwa o wysokim połysku tutaj. Czarne listwy wokół okien, czarne lusterka, czarny reling, czarne felgi 18 cali, dedykowane tejże wersji. Zderzak z tyłu również. Matowy plastik, wysoki połysk. Z czarne logo i czarny napis Sportage. Uciekaj, Antoni. Będę nagrywany? No, będziesz nagrywany. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył. Kluczyk zbliżeniowy, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, lusterka oczywiście podgrzewane, elektrycznie sterowane. Tutaj mamy kontrolkę czujnika martwego pola, podświetlane klamki, przyciemniane szyby z tyłu. No ale zajrzyjmy do środka. Jeśli chodzi o Black Edition, mamy do wyboru dwie tapicerki. Tutaj jest wariant z tapicerką w kolorze ciemnym. Mam nadzieję, niebawem będę mógł pokazać tapicerkę w kolorze jasnym. Ale to jeszcze chwila. Miękko, miękko, miękko. Wiadomo, to wszystko jest ekologiczna skóra, ale to raczej nie jest problem. Pełna elektryka, składanie lusterek. Lewe, prawe i na strzałeczki pod odpowiednim kątem, centralny zamek. Nastrojowe oświetlenie, cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel, indukcyjna ładowarka, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów Shift by Wire, asystent zjazdu z górki, auto hold, włączenie kamery, włączenie, wyłączenie czujników. Schowek albo dwa uchwyty na kubek, to jest sprytne rozwiązanie. Podłokietnik, gniazdo 12V, podłokietnik miękki. On nie jest przesuwany, ale jest dość długi, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Tapicerka. W zasadzie tą tapicerkę znamy z wersji Business Line.
W wersji Business Line jest ona wentylowana, tutaj wentylowana nie jest, ale na taką wersję skórzana tapicerka to całkiem spoko opcja. Zamsz, skóra, chociaż to pewnie jest ekoskóra i to na pewno też jest ekoskóra. Tutaj tak samo skóra, a to pewnie jest ekoskóra. Elektrycznie regulowany fotel, przednia część góra-dół, cały fotel góra-dół, regulacja kąta nachylenia oparcia i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Duży zakres, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, komputer pokładowy, multimedia. Kierownica regulowana oczywiście w dwóch płaszczyznach. Góra, dół, no i przód, tył, ale jedną ręką tego nie zrobię. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, 12V baterii reset, czyli reset tego wirtualnego akumulatora. Jeśli byśmy samochód zostawili na dłużej i by się rozładował, odciąłby nam, że tak powiem, dopływ, bo rozładować by się raczej nie rozładował. A tutaj mamy elektryczny, ręczny. Cyfrowe zegary, head-up display. Za chwilę go sobie pokażemy. Skrajne siedziska podgrzewane. Kanapa z regulacją 40-20-40 z regulacją kąta nachylenia oparcia. Na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową. Wlew paliwa. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera ustawiamy szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Dwupoziomowa podłoga, pod spodem koło dojazdowe, zestaw naprawczy, znaczy zestaw kluczy, gaśnica trójkąt. Gniazdo 12V, składanie oparcie i roleta. A tutaj jest pas dla tej osoby, która będzie siedzieć na środku. On jest też trzypunktowy, ale jak nikt tam nie będzie jeździł, można go tak tutaj zabezpieczyć, żeby nie dyndał, nie stukał, nie pukał. Cyk, zamykamy. Zajrzyjmy jeszcze raz. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko intuicyjnie i jednak zostało sporo fizycznych przycisków. Tutaj moje ulubione zagłówki, można sobie coś tutaj zawiesić. I fotel pasażera elektrycznie regulowany, podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. I tapicerka wersji Black Edition. A tutaj poduszka oddzielająca przestrzeń między kierowcą a pasażerem. Deska miękka, nastrojowe oświetlenie. Tutaj taka nitka, przeszycie. Z tej strony fajnie widać zakrzywione ekrany pod jedną taflą szkła. No i schowek. A tu wyłączamy poduszkę pasażera. Jeśli na fotelu pasażera jeździć miałoby dziecko tyłem do kierunku jazdy, tą poduszkę oczywiście trzeba wyłączyć. Czarne lusterka, wykończenie na czarno, tak zwany dechroming. Tutaj taka listwa satynowa, tak to chyba się nazywa, ten kolor. Czarne logo na klapie bagażnika i czarne logo Sportage. Cyfrowe zegary. A tutaj mamy dowód na to, że jest to rok modelowy 2027, więc mamy kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy. Jeśli chodzi o hybrydę, mamy do wyboru Eco i Sport i komputer pokładowy.
Tu informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Statystyki. Żeby wyzerować, przytrzymujemy okejkę. Temperatura płynu chłodzącego, ciśnienie w oponach, przepływ energii i aktualna prędkość. Kompas i wskazanie z nawigacji, również tej googlowskiej. I znowu asystent pasa ruchu. Head-up display, czyli najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Kia Connect aktywujemy. Pokażemy sobie, jak to zrobić. Wszystkie usługi automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, temperatura kierowcy, temperatura pasażera i w tym przyciskiem synchronizujemy tą temperaturę. 3 poziomy automatu, odprowowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych, zamknięty obieg. Tutaj też można manualnie sobie sterować siłą nawiewu, czy też miejscem nawiewu. No i auto. I multimedia. Kia Connect aktywowana. Logujemy się do naszej aplikacji. Klikamy Start. Logujemy się do aplikacji. Cyk. Niski poziom paliwa. Spokojnie, zaraz zatankujemy. Pojazd. Dodaj. Wprowadź WIN albo zeskanujemy sobie. Setup. Kia Connect. Informacja o modemie. Instrukcja konfiguracji pojazdu, ale my tej instrukcji nie potrzebujemy. Aktywuj Kia Connect. Oczywiście trzeba wyrazić zgodę. Potwierdź. Aktywuj. Wprowadzamy kod weryfikacyjny. Pobrano kod weryfikacyjny Kia Connect. Sprawdzić kod tak. I wprowadzamy ten kod GF4VVX. Dalej. Rejestracja zakończona powodzeniem. Mamy sparowane, ale jako że mamy rok modelowy 2027, to trochę zmienia się nam zakres usług. Znaczy Kia Connect dzielić się będzie na wariant standard i premium. Standard jest opłacony na 7 lat z góry. Wariant premium na pierwszy rok jest gratis, później trzeba będzie subskrybować. Ale to, co najważniejsze, jest. To, co chciałem Wam jeszcze pokazać, to ekran, projekcja telefonu, czyli bezprzewodowy CarPlay i bezprzewodowe Android Auto. No i układ graficzny. Ogólny, chociaż ja wolę kręgi. Trochę imitują tradycyjne zegary. A oprócz tego mamy tutaj ten zegar, tą wskazówkę, która pokazuje, co dzieje się z energią, czy jedziemy EcoPower, czy ładujemy. Po prawej stronie poziom naładowania akumulatora, po lewej stronie poziom paliwa i zasięg na paliwie w baku. No a tu mamy łopatki do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. Lewa łopatka zmniejsza siłę odzysku, prawa łopatka zwiększa siłę odzysku. To teraz będzie widać, albo nie będzie. Teraz widać LV1, LV2, LV3. Prawa łopatka zmniejsza i przez przytrzymanie prawej łopatki włączamy tryb automatyczny. I w tym trybie auto też możemy sobie regulować siłę odzysku. Oprócz tego ten tryb auto będzie nam dostosował siłę odzysku do sytuacji na drodze.
1.6 turbo, 180 koni, do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 239 koni, 380 Nm i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. Płyn do spryskiwaczy, poziom oleju, wlew oleju pod osłoną, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, jeden, drugi, falownik, silnik elektryczny jest pod spodem. No i dobra informacja jest taka, że nie mamy tutaj akumulatora, takiego tradycyjnego akumulatora 12V. Mamy wirtualny, wydzielony wirtualny akumulator z baterii trakcyjnej. Dlaczego mówię, że to dobra informacja? Dlatego, że akumulator 12V to najczęstsza przyczyna uziemienia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Tu jeśli ten akumulator nam się rozładuje albo po prostu zostanie odpięty dopływ prądu, wsiadamy do samochodu, czy otwieramy go tutaj bagnetem, ściągamy tą zaślepkę, otwieramy drzwi i przytrzymujemy przycisk 12V baterii reset. Dokładnie tak jak w tym przypadku. Brak prądu, 12V baterii reset i komputer wydziela nam nową dawkę prądu, tak żeby odpalić samochód. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Yes.